Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Woźniak i jestem adwokatem w kancelarii Gesell. Zapraszam do obejrzenia serii filmów poświęconych transakcjom fuzji i przejęć, czyli M&A, jednej z najbardziej dynamicznych i złożonych dziedzin prawa i biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś doradcą, przedsiębiorcą czy inwestorem, znajomość kluczowych etapów i ryzyk związanych z M&A to dziś niezbędna kompetencja. Zaczynamy od podstaw, ale szybko przechodzimy do realnych wyzwań i sprawdzonych rozwiązań. Gotowi? To przejmijmy kontrolę nad procesem M&A. Krok po kroku. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z tych tematów, które w transakcjach M&A pojawiają się niemal zawsze, czyli o warunkach zawieszających. Po angielsku Conditions Precedent, a w żargonie transakcyjnym po prostu CP. Signing i closing, czyli po co rozdzielać transakcje na dwa etapy. W transakcjach M&A bardzo często słyszysz dwa pojęcia. Signing, czyli podpisanie głównej dokumentacji transakcyjnej, najczęściej umowy sprzedaży udziałów lub akcji, closing, czyli finalizacja transakcji. Moment, kiedy faktycznie dochodzi do przeniesienia własności i domknięcia całej operacji. No i teraz pytanie, po co w ogóle robić przerwę między podpisaniem a zamknięciem? Bo w praktyce między signingiem a closingiem zwykle trzeba jeszcze spełnić pewne warunki, bez których transakcja po prostu nie może albo nie powinna zostać sfinalizowana. I właśnie to są warunki zawieszające. Czym jest warunek zawieszający? Z punktu widzenia prawa cywilnego warunek zawieszający to zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego zależy powstanie albo ustanie skutków czynności prawnej. Brzmi bardzo kodeksowo, ale spokojnie. W transakcjach M&A ta definicja w dużej mierze pasuje, tylko nie zawsze w 100%. Dlaczego? Bo kodeksowe warunki zawieszające są mocno obudowane orzecznictwem, poglądami doktryny i konkretnymi zasadami interpretacji, a strony zazwyczaj chcą mieć tutaj pełną elastyczność i same ustalić zasady gry. Dlatego w umowach sprzedaży często spotkasz postanowienie w stylu warunki zawieszające wskazane w umowie nie stanowią warunków zawieszających w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale jednocześnie strony jasno zastrzegają, że jeżeli CP-sy nie zostaną spełnione, to nie ma obowiązku przystępowania do closingu, czyli podpisaliśmy umowę, ale transakcja czeka na spełnienie warunków zawieszających. Jakie są typowe warunki zawieszające w M&A? Najprościej dzieli się je na dwie grupy. Warunki prawne, wymagane przez przepisy, warunki biznesowe, wynikające z ustaleń stron. I teraz omówmy je po kolei. Warunki prawne, czyli zgody i zezwolenia wymagane przez prawo. Najczęściej spotykanym warunkiem zawieszającym jest zgoda na koncentrację, czyli decyzja antymonopolowa. Wydaje ją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKiK w Polsce, odpowiednie zagraniczne organy antymonopolowe, a czasami Komisja Europejska, jeśli transakcja ma odpowiednią skalę. I dopóki takiej zgody nie ma, transakcja nie może zostać zamknięta. Ale to nie jedyny przykład. Ustawodawca ma taką tendencję, że katalog formalności przed transakcją raczej się rozrasta, a nie maleje. Przykłady? Nieruchomości rolne. W wielu przypadkach dochodzi temat KOWR, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który potrafi być bardzo realnym graczem w transakcjach. Kontrola niektórych inwestycji, przepisy, które pojawiły się w czasie pandemii i nadal działają. Mogą mieć zastosowanie, jeżeli kupujący jest spoza Unii Europejskiej lub OECD, a target prowadzi działalność określoną w ustawie. Czasem pojawiają się też bardziej egzotyczne zgody, np. zarządcy portu albo urzędu morskiego. Warunki biznesowe, czyli to, co strony ustalają między sobą. Są to warunki zawieszające, które nie wynikają wprost z przepisów, tylko mają przygotować target do transakcji albo posprzątać pewne tematy przed closingiem. Najczęściej spotkasz tutaj zmiany struktury targetu, na przykład przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o., wydzielenie składników majątku, czyli klasycznie wyłączamy to, co nie jest przedmiotem transakcji. Uzyskanie interpretacji podatkowej, aby zminimalizować ryzyko podatkowe. Naprawa ryzyk podatkowych po due diligence, czyli jeśli badanie prawne wykazało problemy, strony mogą uzgodnić, że przed closingiem trzeba je rozwiązać. I teraz bardzo ważna część, czyli jak regulować warunki zawieszające w umowie. Bo samo wpisanie listy CP-sów do umowy to za mało. Jeśli strony zastrzegają, że CP nie są kodeksowymi warunkami zawieszającymi, to umowa powinna zawierać kompletną regulację, co się dzieje, kiedy CP jest spełniony, kto ma go spełnić, do kiedy i co, jeśli się nie uda. W praktyce warto zadbać o 4 rzeczy. Precyzyjnie opisać, kiedy CP uznajemy za spełniony. Na przykład, czy liczy się dzień wydania decyzji, czy jej doręczenie. To są detale, ale w sporze potrafią mieć ogromne znaczenie. Jasno określić, kto odpowiada za spełnienie CP. I nie tylko kto, ale też jakie dokładnie działania ma podjąć, w jakim zakresie
i z jaką starannością. Po trzecie, wskazać termin i konsekwencje braku spełnienia CP. Najczęściej jest to tak zwana long stop date, czyli ostateczny termin. A jeśli CP nie zostanie spełnione do tego dnia, to zwykle jedna albo dwie strony mogą odstąpić od umowy. No i po czwarte, nie dokładać warunków zależnych od osób trzecich, jeśli nie jest to konieczne. Czyli na przykład nie uzależniać transakcji od zgody banku, kontrahenta czy innej osoby trzeciej. Im więcej takich warunków, tym większe ryzyko, że transakcja utknie z przyczyn, na które strony nie mają realnego wpływu. I to tyle, jeśli chodzi o warunki zawieszające w M&A. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym odcinku szczegółowo opowiedział o procedurze uzyskania zgody antymonopolowej, albo wyjaśnił, co zrobić, gdy warunek zawieszający nie zostanie spełniony, to napisz w komentarzu pod filmem. A jeśli materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.